Owalne pudełko z serwetką, odsłona druga. Jak tylko ją zobaczyłam, ta serwetka bardzo mi się spodobała, ale długo leżała, bo nie miałam pomysłu, co z nią zrobić. I jak nareszcie pykło, to zrobiłam 2 pudełka. Pierwszy film pojawił się na kanale już jakiś czas temu, podlinkuję Wam go pod tym wideo. Co prawda drugie pudełko zrobiłam za jednym zamachem, ale nie chciałam Was męczyć 2 filmami w podobnym klimacie, więc drugi film dopiero teraz. No to lecim na Szczecin, czyli zabieram się do roboty i do mojej opowieści. Miejsca, gdzie za chwilę przykleję serwetkę, podmalowuję na biało, białą farbą akrylową. Wszystko inne przelatuję czarnym lazurem, czyli w kolorze heban. Wycięłam z papieru owal, odrysuję go za chwilę na serwetce, a potem przykleję, bo akurat ten kształt na wieczku musi mi idealnie pasować. No dobrze, prawie idealnie, bo jakiś margines błędu może zostać i tak naokoło przykleję wyciski z masy super lekkiej. Natomiast paski na boki są za szerokie, to nie przeszkadza i tak potem to obszlifuję papierem ściernym. Jeden pasek nie wystarczy, będę musiała połączyć ze sobą 2. I dużo lepiej takie połączenie będzie wyglądało, gdy końcówka będzie postrzępiona, dlatego je odrywam. Serwetkę jak zwykle rozwarstwiam, a następnie przyklejam klejem do deku. Z wieczkiem nie ma żadnego problemu, bo jest płaskie, ale boki są troszkę trudniejsze. Podczas przyklejania powstaje mi na serwetce mnóstwo zmarszczek, ale ja się tym nie przejmuję. Jak wyschną, to oczywiście, że będzie je widać, ale potem jeszcze na to wszystko nałożę konturówkę i ona bardzo fajnie odwróci uwagę od tych wszystkich niedoskonałości. Zobaczcie, jak nakładam na siebie końcówki. W ogóle się tym nie przejmuję, ale staram się, żeby wybrać serwetkę tak, aby kwiatek nie nachodził na kwiatek. Przyklejone i na tym etapie wygląda to paskudnie. Gdy klej dobrze wyschnie, wszystkie zwisające części serwetki obszlifowuję papierem ściernym. Jeżeli boki serwetki chciałabym dociąć idealnie i przykleić idealnie, z całą pewnością by mi to nie wyszło. A po szlifowaniu, miód malina. Na tym etapie całe pudełko 2 razy dokładnie lakieruję. Jeżeli tak się stało, że Wasze zmarszczki są jakieś bardzo duże i bardzo Was denerwują, to pudełko trzeba 2 razy polakierować i wtedy można je delikatnie zeszlifować drobnym papierem ściernym. Heban do tej pracy okazał się za mało czarny, więc boki przemalowałam czarną farbą akrylową. Górny owal zabezpieczyłam zwykłą taśmą malarską i teraz jadę ze złotą konturówką. Po prostu poprawiam wszystkie kontury i staram się mniej więcej w nie trafiać, a mniej więcej to w tym wypadku słowo klucz, bo czasami gdy nie trafię, to nawet ładniej wygląda. Na różowych kwiatkach kontury są dobrze widoczne i generalnie bez problemu można je poprawić, ale na ciemnym tle znajdują się czarne listki i tam czasami obmalowuję te listki, a czasami domalowuję coś, wiecie tak, fantazja. Gotowe, wykonturowane wieczko wygląda tak. Dokładnie w ten sam sposób złotą konturówką ozdabiam boki pudełka. Bardzo lubię na moich pracach zróżnicowany połysk, czyli połysk oraz brak połysku. Ten kontrast dobrze wygląda, przynajmniej według mnie. I gdy konturówka wyschła na wieczko, wylewam lakier błyszczący, samopoziomujący. I ten połysk, czyli lakier, będzie tylko na wieczku. Boków już w ten sposób nie nabłyszczam. Z drugiej strony nabłyszczenie boków byłoby bardzo trudne. Trzeba byłoby kłaść wiele cieniutkich warstw, a ten lakier najlepiej wygląda, gdy kładziemy go grubo, a grubo nałożony na boki po prostu by ściekał. Tak wygląda lakier na mokro, a tak już na sucho. Taśmę malarską przed ściągnięciem trzeba na brzegu delikatnie naciąć. Pamiętacie, jak dużo było zmarszczek na serwetce? A teraz moje zmarszczki wyglądają tak. One tutaj są, naprawdę są, ale zupełnie się na nie nie zwraca uwagi. Zastanawiałam się, czy pudełka nie zostawić w takiej całkowicie prostej formie, ale na końcu doszłam do wniosku, że mam fajne foremki, więc zastosuję. Foremki silikonowe, sznury oraz narożniki. Do wycisków zastosuję glinkę super lekką i dzisiaj u mnie jest naprawdę bardzo gorąco, a ciepła glinka czasami potrafi robić psikusy. Lepić się do rąk, lepić się do foremki, więc po co ryzykować?
Opruszam foremkę mąką kartoflaną i wtedy mam pewność, że proste wyciski wyjdą mi bez problemu. Natomiast do drobnych i skomplikowanych wycisków mąka kartoflana może nie wystarczyć. Jeżeli widzę, że podczas wyciągania mój narożnik zaczyna się deformować, to go nie męczę. Wciskam go z powrotem, wrzucam do zamrażarki na 20 minut i potem naprawdę nie ma problemu. Zobaczcie, to jest zamrożony narożnik i bez problemu i bez uszkodzeń mogę go wyciągnąć. Odmrażam, suszę i wtedy mogę zarówno narożniki, jak i sznury pomalować. To jest ta sama czarna farba akrylowa, którą malowałam boki pudełka. A teraz złota pasta woskowa. Można ją nakładać pędzlem, ale można także palcem. No i właśnie palcem uzyskujemy efekt wow. Mogłabym ją najpierw przykleić do pudełka, a potem pozłocić, ale bałam się, że niechcący pobrudzę pudełko. Z tego powodu pozłociłam je teraz. Gałeczka. Czarny pasuje, srebrny nie pasuje, więc po prostu trzeba go przemalować. Wyciski przyklejam do pudełka klejem na gorąco. Brzegi pudełka są w głębokim macie i jeżeli gdzieś wyjdzie mi trochę klej, który jest błyszczący, wygląda to paskudnie. Czasami skrobanie kleju, szczególnie zaschniętego, bywa ryzykowne, więc dużo łatwiej jest ten klej po prostu zamalować tą samą czarną farbą, którą malowałam wieczko. I plan był taki, że doklejam te wyciski i pudełko jest gotowe. I tak wygląda pierwsze podejście do gotowego pudełka. Przyglądnijcie się jeszcze chwilkę, bo ono ostatecznie na końcu wygląda odrobinę inaczej. Niby nie jest źle, ale ta głęboka czerń na wieczku wydawała mi się aż za głęboka. Więc dodałam odrobineczkę na brzegi pasty woskowej, tej samej złotej, której używałam przed chwilą i ostatecznie, definitywnie, bez telefonu do przyjaciela, pudełeczko wygląda tak. Jeżeli także uważacie, że ten drobiazg na końcu był fajny, zrobił robotę, to dajcie kciuka w górę. A jeżeli był bez sensu, no to kciuka w dół. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo. A ja zapraszam do naszego sklepu inspirello.pl oraz na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!